Mówi się, że L-tryptofan poprawia nastrój i pomaga zasnąć. Brzmi jak idealny suplement, prawda? Ale jest jeden problem. Twój mózg wcale nie wykorzystuje go tak łatwo, jak myślisz. I właśnie dlatego wiele osób bierze tryptofan i nie czuje absolutnie nic. Dziś pokażę Ci, co naprawdę dzieje się w Twoim organizmie, bez mitów i marketingu. L-tryptofan to aminokwas egzogenny, czyli taki, którego organizm nie potrafi sam wytworzyć, musisz go dostarczyć z jedzeniem. Znajdziesz go w produktach białkowych, mięsie, jajkach, nabiale, ale też w roślinach, jak na przykład pestki dyni. I tu ważna rzecz. Sam w sobie tryptofan nie działa jak hormon szczęścia. To dopiero punkt wyjścia. Organizm musi go najpierw przekształcić. I właśnie w tym miejscu zaczyna się cała historia. W teorii wygląda to bardzo prosto. Tryptofan zamienia się w 5-hydroksytryptofan, potem w serotoninę, a z niej powstaje melatonina, hormon snu. Brzmi idealnie. Problem w tym, że w praktyce to nie jest szybka ani gwarantowana droga. Bo żeby tryptofan stał się serotoniną, musi przejść przez kilka etapów i każdy z nich może się zaciąć. Organizm potrzebuje do tego m.in. odpowiednich enzymów, witamin jak B6 i warunków metabolicznych. A jeśli coś po drodze nie działa, produkcja serotoniny po prostu nie wzrośnie. Dlaczego tryptofan często nie działa? Największym problemem jest transport do mózgu. Tryptofan musi przejść przez barierę krew-mózg, ale nie jest tam sam. Konkuruje z innymi aminokwasami i często przegrywa. To oznacza, że nawet jeśli zjesz dużo tryptofanu, niewielka ilość faktycznie trafia tam, gdzie powinna. Do tego dochodzi dieta. Na przykład duża ilość białka równa się większa konkurencja, równa się mniej tryptofanu w mózgu. Węglowodany mogą chwilowo poprawić jego dostępność. I jeszcze jeden ważny czynnik – stres. Przewlekły stres może przekierować tryptofan na zupełnie inne szlaki metaboliczne zamiast na produkcję serotoniny. Czyli zamiast poprawy nastroju, efekt może być zerowy. Tryptofan a nastrój. Badania pokazują, że tryptofan może mieć wpływ na nastrój, ale ten efekt jest raczej umiarkowany. To nie działa jak lek przeciwdepresyjny. Nie podnosi serotoniny w sposób natychmiastowy ani spektakularny. Może pomóc, ale raczej jako element większej całości, stylu życia, diety, snu. Podobnie jest ze snem. Ponieważ tryptofan jest prekursorem melatoniny, może w pewnym stopniu wspierać zasypianie. Ale znowu, to efekt pośredni i subtelny. Nie działa jak tabletka nasenna. Jeśli masz problemy ze snem, tryptofan sam w sobie raczej ich nie rozwiąże. Wokół tryptofanu narosło sporo mitów. Pierwszy, że działa jak serotonina. Nie, to tylko surowiec, a nie gotowy produkt. Drugi, że działa od razu. Nie, to proces, który zależy od wielu czynników. Trzeci, im więcej, tym lepiej. Też nie. Organizm ma swoje ograniczenia i nadmiar nie oznacza lepszego efektu. Podsumowanie. L-tryptofan to ważny aminokwas, który bierze udział w produkcji serotoniny i melatoniny. Może wpływać na nastrój i sen, ale robi to pośrednio, powoli i w zależności od wielu czynników. To nie jest magiczna tabletka, to raczej jeden z elementów większej układanki. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, które tłumaczą suplementy i zdrowie bez bzdur i marketingu, zostaw suba i daj znać w komentarzu, co mam rozłożyć na czynniki pierwsze jako następne. Do zobaczenia.